Major jest celem chyba każdej drużyny, to jest najważniejszy turniej w roku. To są mistrzostwa świata, można powiedzieć. Każdy z zawodników, graczy marzy o tym, żeby wygrać tego majora. Ja chcę sobie po prostu udowodnić to, że stać mnie na to, żeby wygrać najlepsze zawody na świecie. Nie spodziewałem się, że los tak się potoczy, że będę grał, będę zarabiał na tym, będę się utrzymywał z tego. Można powiedzieć, że to było moje hobby, dopóki nie znalazły się przy tym pieniądze. Tak to ciągnąłem naukę i po prostu uczyłem się tak jak każdy człowiek, studia. No ale potem przyszły nieco większe pieniądze, z których można było się utrzymać i po prostu studia poszły na bok, a CS jest głównym priorytetem. Normalnie uczyłem się tak jak normalny uczeń, tylko że na przykład na weekend miałem wypad na turniej do Warszawy. A tak to w sumie myślę, że tak jak każdy nastolatek grałem w piłkę, grałem w klubie, w gry suwałki. Jeżeli chodzi o granie hobbystycznie, to wydaje mi się, że da się to połączyć, jeździć na turnieje polskie i po prostu przyjechać, aby spotkać się ze znajomymi i pograć sobie w Counter-Strike'a. To oczywiście da się pogodzić, ale jeżeli już tutaj zmierzamy w stronę profesjonalnej gry, to wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciężko jest pogodzić granie i naukę, ponieważ jest bardzo dużo tych wyjazdów. Często jest tak, że wylatujemy w środę i wracamy we wtorek, więc nie ma nas cały tydzień. No moim zdaniem nie da się pogodzić tego, chyba że nauczyciele naprawdę idą na rękę studentowi. Nie wzorowałem się nigdy na kimś. Mam kilku graczy, których tak jakby podziwiam za ich grę. Między innymi są to Coldzera, Shox i Fer. Oni naprawdę na mnie zrobili nieraz wrażenie i lubię oglądać ich grę po prostu. Nie, że są moimi idolami, których podziwiam, którzy wywierają na mnie ogromne wrażenie, ale lubię ich oglądać po prostu. Jeżeli chodzi o presję, to się nie odczuwa tej presji na początku. Od rodziny kompletnie nie mam żadnego nacisku, zawsze rodzina mnie wspiera, dziewczyna mnie wspiera, wszyscy dookoła mnie wspierają. No i myślę, że dopiero czuć tą presję, jeżeli jesteśmy faworytem spotkania i zaczynają nam się problemy takie, że przestajemy kontrolować spotkanie i przeciwnik ciągnie rundę za rundą. Jeszcze jako dzieciak byłem dobry bardzo w gry FPS i CS najbardziej mnie tak jakby wciągnął z tego względu, że była gra competitive, czyli 5 na 5, były drużyny, były taktyki. Zaczęło mnie to kręcić i coraz bardziej się wkręcałem w to i powiedziałem sobie, chciałbym być jak Neo i spółka. I powiedziałem sobie, że też chcę osiągać tyle co oni, też chcę być tacy jak oni. Profesjonalne granie rozpoczęło mi się wtedy, gdy dostaliśmy się na majora razem z Grubym. Wtedy kompletnie już nie miałem czasu, po prostu nie potrafiłem pogodzić studiów z CS-em. I musiałem zrezygnować z jednej z tych rzeczy, a najbardziej korzystną opcją było to, żebym grał dalej w CS-a i wcale nie żałuję. Rzuciłem studia, i tak teraz jestem w AGO. Moim pierwszym turniejem, jeszcze to było w starą wersję CS-a, Counter-Strike Source, to było w Warszawie na uczelni SGH. Wyszliśmy wtedy z grupy i to już uważałem za ogromny sukces, ponieważ miałem chyba 16 lat, czy 17, wydaje mi się, że 16 i wtedy grałem na najlepszych graczy w Source'a w Polsce i to dla mnie był sukces. Z Grubym znam się dosyć długo.
Poprzednio graliśmy w organizacji pod nazwą InShock. Mieliśmy skład i graliśmy turniej do Katowic, do IEM-a, kwalifikacje. I po tych kwalifikacjach wyszła propozycja, żeby wziąć Grubego do składu. No i też tak się stało. Chwilę pograliśmy z Grubym, no i wszystkim pasowało, żeby grał z nami. No i zaczęliśmy grać, zaczęliśmy mocniej trenować, mocniej cisnąć. No i wtedy można powiedzieć, że stało się takie boom. Udało nam się zakwalifikować do Majora i wtedy właśnie zaczęła się tak jakby kariera e-sportowca jako profesjonalnej gry naszej. Już od początku, jak zaczęliśmy się zbierać, zaczęliśmy grać pierwsze nasze spotkania, kwalifikacje, to już ta gra od początku samego się kleiła. Ja chłopakom często powtarzałem, że żeby grać drużynowo po prostu, że zawsze może liczyć na kolegę, który rzuci mu granat jakikolwiek. I szybko dosyć się nauczyliśmy grać drużynowo. I wydaje mi się, że to w dużej mierze przyczyniło się do naszego sukcesu. Trzeba wiedzieć, co jest ważne, a co jest ważniejsze w grze. No i my znaleźliśmy te punkty, które były ważniejsze, no i pociągnęło nas to do góry. Jeżeli chodzi o moją opinię, to każda porażka smakuje inaczej, każde zwycięstwo smakuje inaczej. No a porażki, tak zwane close, są ciężkie do przejedzenia. Mi potrzeba często jednego dnia, żebym się uspokoił po prostu po tej porażce, żeby już to doszło do mnie. Wydaje mi się, że jak gramy na mocniejszy zespół, nasza drużyna jest bardziej zmotywowana do wygrania tego i wszyscy są z werwą taką, że chcą wygrać, chcą pokazać, że jesteśmy lepsi, to jest nasza szansa, żeby pokazać, że potrafimy. No to widać u nas często po radości, jaką prezentujemy po wygranych rundach. Jak graliśmy na Mousesports, to każda runda po prostu przybliżała nas do tego zwycięstwa i to było widać z zewnątrz, że każdy z nas się cieszył, każdy z nas czuł takiego powera. Mamy to! Poza CS-em mam, można powiedzieć, kilka zainteresowań. Trochę się interesuję motoryzacją, jeżeli chodzi o nowości. Gram też w inne gry komputerowe, takie jak Fortnite na PlayStation 4. Lubię bardzo spotykać się ze znajomymi, grać w gry planszowe. Dużą częścią życia jest też pies, z którym wychodzę na spacer, bawię się, zajmuję się. No i sport. Lubię też grać w sporty rywalizacyjne, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna. No i na tym turnieju jeszcze dodałem do tego ping-pong. Okazałem się całkiem niezły w tego ping-ponga. Kiedyś mówiłem sobie, że bez sportu nie wyobrażam sobie życia, dopóki nie poszedłem na studia i tam po prostu zostałem trochę odcięty od tego sportu i siedziałem w domu i grałem tylko w komputer. Spędzam głównie czas z dziewczyną i staramy się razem wszystko robić. Jedziemy na działkę, tam wszyscy skorzystamy z wolnego czasu, ja sobie odpocznę, dziewczyna odpocznie. Jest jezioro, pies też się wybawi na tym jeziorze. Jak mam wolne, to nie siedzę przy komputerze, korzystam po prostu z wolnego czasu i robię jak najwięcej na świeżym powietrzu. Major jest celem chyba każdej drużyny, to jest najważniejszy turniej w roku. Czasem są 2 majory w roku, ale to są mistrzostwa świata, można powiedzieć. Każdy z zawodników, graczy marzy o tym, żeby wygrać tego majora. Ja też w tym gronie jestem. Ja chcę sobie po prostu udowodnić to, że stać mnie na to, żeby wygrać najlepsze zawody na świecie i tylko sobie chcę udowodnić to. Jeżeli chodzi o skończenie kariery, to jest bardzo ciężko określić. Myślę, że dalej będę pracował we sporcie, bynajmniej bym chciał pracować dalej we sporcie, bo to jest w tej chwili jedna z nielicznych rzeczy, na których się znam
bardzo dobrze.